Nazywam się Eugeniusz Niedojadło. Jestem rodowitym Tarnowianem, urodzonym tu w Tarnowie w pierwszym roku po odzyskaniu niepodległości. W Tarnowie się wychowałem, w Tarnowie ukończyłem szkoły, trzecie gimnazjum, a tam musiałem przerwać ze względu na to, że nie było na czesne i po śmierci ojca w 1934 roku przeszedłem do szkoły handlowej, a potem do liceum handlowego, które ukończyłem w 1939 roku i zdałem maturę. Moje życie można nazwać, że było cały czas pielęgnowane i obserwowane przez Matkę Najświętszą, której byłem gorącym czcicielem. Od 1935 roku byłem w Sodalicji Mariańskiej, działałem w tej Sodalicji Mariańskiej. Przed wojną maturzyści musieli przynajmniej miesiąc spędzić w junackich hufcach pracy jako przygotowanie do służby wojskowej, no i przygotowanie do pracy w ogóle. To była służba na granicy polsko-niemieckiej. Pracowaliśmy przy budowie fortyfikacji i 2 albo 3 dni przed wybuchem wojny przyszła wiadomość, nie przyszła, po prostu te wykończone fortyfikacje obsadziło wojsko, a nas wycofali do Chorzowa. I tam do wybuchu wojny pracowaliśmy przy budowie Stadionu Śląskiego. W dniu wybuchu wojny oddział nasz, kompania nasza została wcielona do 73. Pułku Piechoty i wraz z tym 73. Pułkiem Piechoty przeszedłem szlak bojowy poprzez, pierwszy postój to był w Sławkowie, później Olkusz, Wolbrom, aż po Stopnice, gdzie przeprowadziliśmy się przez Wisłę w kierunku na Tarnów, ale do Tarnowa nie doszliśmy. Skierowano nas, doszliśmy właściwie do Lisiej Góry, więc już niedaleko od Tarnowa, ale w tym czasie już Tarnów był zajęty i skierowano nas w kierunku na Wschód, gdzie nie wiadomo, dopiero się później przekonałem. Z takich miejsc postojowych Rudnik nad Sanem, potem Lasy Zamojszczyzny, aż przed Zamość. Pod Zamościem pułk nasz został rozbity, właściwie otoczony z 3 stron. Z tyłu Niemcy, z prawej strony Niemcy. Zamość już oblężony i zajęty przez Niemców, pozostała tylko lewa strona bagna. I ja chcąc uniknąć niewoli, przeprawiłem się przez te bagna, dostałem się do wsi, zakopałem karabin, zrzuciłem mundur i per pedes apostolorum w stronę domu. Po drodze widziałem palące się synagogi. Byłem świadkiem palącej się synagogi. Byłem świadkiem już pierwszych takich doznaków
eksterminacji ludności żydowskiej. Doszedłem do Tarnowa, ale wróciłem dopiero gdzieś w trzeciej połowie września. Po powrocie do Tarnowa nawiązałem kontakt z harcerzami, bo do roku 1939 działałem w Związku Harcerstwa Polskiego. Doszedłem do stopnia podharcmistrza i byłem drużynowym 10. Tarnowskiej, gdzie kończyłem maturę. Więc tam coś, co nazywało się szarymi szeregami, ale nawiązaliśmy kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej i w tym Związku Walki Zbrojnej po prostu zgłosiłem się tam, że chcę brać udział w tym, złożyłem przysięgę, otrzymałem pseudo Filip, pracowałem dorywczo, udzielałem korepetycji i z tego żyłem między innymi, a też był okres, bo ponieważ znając język niemiecki, znałem dosyć dobrze ze szkoły język niemiecki, a w szczególności korespondencję handlową, bo to było jednym z przedmiotów. Dostałem pracę w sklepie Nur für Deutsche, sklepie wędliniarskim. Tam pracowałem bez mała do czasu mojego aresztowania. Dzięki temu miałem możliwość kontaktów z Niemcami. Ci Niemcy jak Niemcy, różni byli. A przede wszystkim, jak to w okresie wojny, każdy tylko chciał tego wurstu dostać, bo w Heimacie, w tym w Niemczech była bida i kupowali, co się tylko dało i wysyłali do Niemiec. Ten sklep był tylko Nur für Deutsche, ale jeżeli Polacy przychodzili, to jakoś tam tym Polakom też potrafiłem dać, jak widziałem, że można w tej chwili, że nikt nas nie obserwuje, czy to dzieło. I tak przeżyłem do 3 maja 1940 roku. Do tego doszło, że 3 maja byłem w kościele do spowiedzi i do Komunii Świętej. Był to pierwszy piątek miesiąca. Też w takiej wierze byłem wychowywany, że kto w 9 pierwszych piątków miesiąca przystąpi do sakramentów świętych, nie umrze bez sakramentów świętych. Ja w to uwierzyłem. I ta wiara mną kierowała przez całe moje życie. Ta wiara, że przeżyję, ta wiara, że przetrwa. Drugie, to co wyniosłem ze szkoły. Szukałem dobra, przede wszystkim nawet w najgorszych warunkach, a dopiero na drugim miejscu traktowałem zło jako tło dla tego wszystkiego, co jest dobre. Po aresztowaniu 3 maja to przesłuchanie, jak każde przesłuchanie, nie przyznałem się do niego, nie byłem specjalnie bity. Zarzucano mi, że działałem w tajnej organizacji. Ale w jakiej? W harcerstwie. Mówię, harcerstwo to nie było żadną tajną organizacją. To było legalną organizacją, działającą jeszcze od lat, z długą tradycją. To organizacja międzynarodowa. Tak, ale ja miałem funkcję, że wiedzą, że byłem, jak on to powiedział, Kommandoführer.
nawet się nie przyznałem, że byłem drużynowym, tylko że byłem zastępowym. Mówię, owszem, byłem Kommandoführer, ale to było komando składające się z 12 chłopaków, rówieśników w szkole i tak. A no to jeszcze zarzucono mi tam cały szereg innych, dość na tym, że odstawili mnie do więzienia i w więzieniu byłem razem z 2 młodymi, znanymi mi kolegami. Jeden, Stasiu Zyga, kończył razem ze mną maturę. Żyliśmy razem, pracowaliśmy razem w harcerstwie i pracowaliśmy razem w ruchu oporu. Jeden to był młodszy od nas, Zbyszek Matys, który chodził do szkoły jeszcze w tym czasie. No i 4 to był jakiś nieznany nam, ale ponieważ stanowiliśmy większość w tej celi, nadawaliśmy tonu tej celi. Przede wszystkim wprowadziliśmy codzienną modlitwę, codzienny śpiew, kiedy ranne wstają zorze, był maj, pieśni majowe, rozbrzmiewały z celi, no właściwie co wieczór. Utworzyliśmy w celi coś w rodzaju komuny. Jeżeli ktoś paczkę otrzymał, tą paczkę dzieliło się jednakowo na wszystkich 4. Innym razem otrzymał ktoś inny, innym razem jeszcze ktoś inny. Ale chciałem właśnie zwrócić na jeden moment w czasie pobytu w więzieniu, który utwierdził moje przekonanie, że jednak Matka Boska się mną opiekuje, że ręka Matki Boskiej czuwa nade mną. Był to sen, krótko przed wyjazdem, już wywiezieniem nas do Oświęcimia. Miałem sen, można powiedzieć, w 2 aktach, w 2 częściach. Pierwsza część to siedzę w pociągu, wokół mnie dosyć dużo rówieśników, sami mężczyźni. Jedziemy, mijamy cały szereg stacji. Nawiasem mówiąc, ja nigdy na trasie Kraków, bo tylko do Krakowa jeździłem, na trasie Kraków-Oświęcim nie jeździłem. Nigdy na tej trasie nie jeździłem. Dopiero sobie przypomniałem, że rzeczywiście ja już te miejsca znam, ale już jak przyjechałem do obozu, znaczy już w trasie drogi do obozu i przed obozem, wyśniło mi się powitanie w obozie. Niemcy w takich jakby marynarskich tych kurtkach, w czapkach marynarskich, szczekanie psów, pały, mundurowi ci Niemcy, krzyki niemieckie, bicie i tak dalej. No, obudziłem się, rzeczywiście przejęty. I nie pamiętam dokładnie, czy drugi akt był tej samej nocy, czy w innym dniu. Znowu kolejny etap. Widzę siebie w miejscu okolonym drutem. Wychodzę z tego pomieszczenia, czy z tego miejsca i wchodzę na ścieżkę pomiędzy łany falujących zbóż. Trzymam za rękę z jednej strony chłopczyka, z drugiej strony dziewczynkę i idę wśród tych łanów zbóż gdzieś do pewnego miejsca i tam ukazuje mi się wizerunek czy postać Matki Boskiej nieustającej pomocy. A ta postać wkuła mi się w pamięć, bo u nas w domu wisiał ten obraz, nawet po łacinie Santa Maria de Perpetuo Succursa
I ten obraz mi utkwił w pamięci i ten obraz, znaczy ta wizja z tego obrazu ukazała mi się w tym obozie. Znaczy w czasie tego snu. No, do obozu rzeczywiście przybyłem, to się powtórzyło. Ale już ta myśl, ten sen stale mi przypominał, że jest ręka boska. Nawet w okresie, kiedy traciłem wiarę we wszystko, kiedy widziałem ogrom tej zbrodni, ogrom tego wszystkiego, to bicie, to prześladowanie, to wieszanie kolegów, to powiedzmy te rozstrzeliwania, te maltretowanie Żydów, to wszystko jak widziałem, to wszystko było okropne, ale w tym morzu zła, w tym wszystkim szukałem czegoś dobrego i zastanawiałem się, co robić, żeby nie tylko ratować własne życie, bo własne życie, jakoś byłem pewien o to moje własne życie. Szukałem dobra. I właściwie już od pierwszej chwili po przyjeździe do obozu, wśród tych złoczyńców, wśród tych 30 kapów, którzy mieli nas wychowywać, to byli więźniowie, 30 więźniów z Sachsenhausen, przeważnie kryminalistów, którzy mieli stanowić trzon i powiedzmy takie pomocników administracji więziennej, znaczy obozowej w SS. I już w jednym z pierwszych dni moich pobytu, a już ciężkie były te pierwsze dni, bo od rana do nocy, zresztą to inni koledzy opowiadali, to nie będę powracał do tych wspomnień. Fakt jest, że ta pierwsza noc była bardzo ciężka w obozie, że później te pierwsze dni były bardzo ciężkie, no ale tak się złożyło, że w czasie jednego z apeli przyszedł Arbeitsdienst i przyszedł i zapytał, jakie jakie kto ma zawody, od jednego do drugiego. No więc zgłaszali się rzemieślnicy, stolarze, murarze, tacy i owacy. No w końcu do mnie pytał, czy znam niemiecki. No znam. Czym jesteś z zawodu? No mówi buchalterem. O, mówi, to nie ma nic, słuchajcie. Poszukujemy rzemieślników. No to mówię, że uczyłem się w szkole techniki reklamy i znam liternictwo. No to bardzo dobrze, jest potrzebny Schriftmaler. Także znaczy po prostu wybrał mnie do grupy tych rzemieślników, którzy już z tej kwarantanny zostali przeniesieni do obozu głównego i otrzymałem robotę, po prostu sztance, tabliczki, malowało się przy pomocy sztancy te trupie główki i halt stój. No i na tym to moja umiejętność polegała. Ale ten oto Kiesel, ten właśnie Arbeitsdienst, to numer 2 był obozowy, zainteresował się mną. No bo zauważył, że jakoś dosyć dobrze znam ten język niemiecki, a pytał się, czy znam oprócz tego jeszcze jakiś inny język. No mówi, no znam ze szkoły trochę język francuski. Mówi, no to dobrze, to będziesz mnie uczył francuskiego. Skorzystałem z tego, no i dzięki niemu już od pierwszej chwili już jakieś miałem fory, można powiedzieć, u tych nawiasem mówiąc, bydlaków.
no, zachowując, poza nielicznymi wyjątkami, zachowujących się i gnębiących nam, ale nie ma się co dziwić. To byli większość z nich to byli recydywiści z długoletnimi wyrokami, którzy przesiedzieli w więzieniach niemieckich i z więzień niemieckich w 1933 czy którymś roku zostali do Sachsenhausen i z Sachsenhausen później zostali do Oświęcimia przesłani. I spotykałem się z tym oto Kislem. No to znowu ta praca jako Schriftmaler się szybko skończyła, zresztą przychodzili nowi. No to potrzebujemy kogoś do sprzątania w kwaterach oficerów. Dobra to była robota, bo pod dachem. Dobra to była robota, bo człowiek zawsze kawałek czegoś zdobył. Bo jak się przynosiło jedzenie dla kilkudziesięciu SS-manów, to z tego jedzenia mogło wyżyć kilkunastu. A w kuchni SS, bo z kuchni SS nosiliśmy te posiłki, pracowali nasi koledzy. I ci koledzy zawsze coś z tej kuchni ukradli i albo do konewki z zupą dla SS wrzucili, albo za pasek pod marynarką. Ten SS-man, który nas konwojował, on też swoją dolę dostał. Pamiętam, Bara się nazywał. To był, nawiasem mówiąc, Volksdeutsch, gdzieś tutaj ze Śląska. Karl Bara. No i taki został, można powiedzieć, naszym kumplem. No był SS-manem, ale dla nas był całkiem znośny, więc już jakaś druga ludzka twarz w tym całym okropnym towarzystwie, który doprowadzał do wyniszczenia tych ludzi przybyłych. Z pierwszych dni, które utkwiły mi w pamięci, to był obraz mojego profesora szkolnego, Żyda, profesora Simchego. To był znany kartograf, zresztą naukowiec z dorobkiem naukowym. No ale Żyd, no to Żyd i dwóch braci ich. On, już Emil Simche i drugi, już nie pamiętam, no nieistotne. Dwóch braci było i obserwowałem tych braci Simków i próbowałem im coś pomóc. Początkowo, co tam mogłem, to im podrzuciłem, no przeważnie tak, że i swoje te porcje obozowe, no bo jeżeli tam w tym SS-rewirze coś zjadłem, no to już nie potrzebowałem tak wiele. Ale za dużo było tych wszystkich do pomocy i pamiętam, do dziś ja nie mogę zapomnieć, jak oni pędzeni, bo to od rana do wieczora w czerwcu, to się tak zdaje, ale upały straszliwe. Po wyjściu z więzienia te twarze były tak zniekształcone, spuchnięte po prostu z gorąca, no bo jakby nie było kilka tygodni pobytu w więzieniu, prawda, i później nagle na słońce, na światło, no to było straszne. I spotkałem jednego z nich, jak z latryny obozowej wybierali obieżynki i te obieżynki płukali i te obieżynki zjadali. No to był pierwszy taki przykład głodu.
A jeżeli chodzi o mój głód, ja w zasadzie głodu takiego nie przeżyłem, poza jednym dniem. To była pierwsza ucieczka z obozu, uciekł niejaki Wiejowski i zarządzono stójkę, która trwała w sumie 36 godzin. I przez te 36 godzin, a przedtem ja nic nie jadłem od samego rana aż do apelu wieczornego, no bo tej zupy nie zdążyłem zjeść, bo w pracy zjadłem i tylko wróciłem z pracy. W czasie apelu wieczornego zarządzono tą stójkę. I w czasie tej stójki do tego stopnia zgłodniałem, że miałem kawałek mydła w kurtce i ten kawałek mydła zacząłem gryźć. No i to był właściwie jedyny wypadek, już potem tak mi cokolwiek obrzydło, że miałem dość. Natomiast bardzo mi dokuczało pragnienie. Mieliśmy bardzo mało picia, a praca w tym, no woda była skażona, nie można było pić. I tak no zeszło pierwsze, powiedzmy, rok, 2 lata. Choroby to się brały, też tą sprawę znam dosyć dobrze, przede wszystkim z brudu. Przede wszystkim z brudu, no bo różni ludzie przyjeżdżali, no może nasi wrócili z więzień, ale w więzieniach też było już przede wszystkim wszawica i świerzb. To były choroby, które pierwsze spostrzeżono w obozie i pierwsze choroby wymagających leczenia, znaczy izolacji tych chorych. A ponieważ ta sprawa jest mi dosyć dobrze znana, bo przez cały czas miałem kontakt z Izbą Chorych i w SS i później w szpitalu, no więc bardzo wiele na ten temat się dowiedziałem. Później przyszły choroby, przede wszystkim bardzo było zawszone, zapchlone, że dosłownie pcheł to było tyle, że jak chusteczkę się rzuciło na polu, na ziemię, to się podnosiło czarno, bo jakoś pchły do tej bieli się schodziły. A z wszami to było tak, że każdy z nas, żeby nie wiem jak robił, mimo było tak zwane Lojze apel, że trzeba było te wszy zabijać, nawet zmiana bielizny niewiele pomagało, że spać te wszy nie dały, że tak dużo tych wszy było. I później, żeby doprowadzić do odwszenia, no to w 1941 roku już rozpoczęto dezynfekcję obozu, a szczególnie po tym, jak przywieziono do obozu pierwszych jeńców radzieckich. Kolejnym źródłem chorób była krwawa biegunka, wywołana no przede wszystkim skażoną wodą, bo woda była w studni, ale była nie do picia, można było tylko przegotowaną. A drugim i kolejnym źródłem tych wszystkich chorób był głód. Był głód, choroba głodowa. Powstała choroba, na którą setki wymierało
Był to tak zwany Durchfall po niemiecku, to była krwawa biegunka. I od tego w zasadzie to były pierwsze ofiary chorób zakaźnych czy chorób więziennych, no tak to nazwijmy. I potem naturalnie, jak wszy, no to i tyfus, prawda? Jak brud, no to i tyfus brzuszny. A jak już te choroby, no to później za nimi wszystkie inne, prawda? I tak też się stało. No ja się jakoś pomagać. Z tym Otto-Kiselem spotykałem się dosyć często, bo jednak zobowiązałem się, że będę przychodził do niego i tych lekcji mu udzielał francuskiego. Nawiasem mówiąc, no za wiele ja nie umiałem, ale on chciał takie pewne podstawowe te określenia, czy podstawowe słówka poznać, żeby tym francuskim operować. Ale przy okazji przychodziłem do izby, gdzie mieszkali Niemcy. Była specjalna izba na bloku, nie pamiętam, który to był blok, gdzie mieszkało jeszcze kilku kapów razem z tym Otto-Kislem. No i tam przychodziłem, dostawałem michę od niego zawsze, to od razu mówię. A to dla kapów była trochę lepsza ta zupa aniżeli dla pozostałych więźniów. Mogłem więc swoją porcję oddać innym. I rzeczywiście tak robiłem. No, jak już tą michę tam dostałem, no to niechże ten, który mniej ma, niech też coś dostanie. I z tym Otto-Kislem rozpocząłem rozmowy już na takie troszkę filozoficzne tematy. No przede wszystkim, czy jest Bóg, czy Boga nie ma. No to on mówił, że Boga nie ma, ja mówiłem, że Bóg jest, że mnie uratował. No mówi, no to dlaczego się nikt nie modli do tego Pana Boga, żeby mu chleb dał, żeby mu jeść dał? A powiedziałem, no nie wszystkim może dać. No takie te rozmowy prowadziłem w każdym razie. Dość na tym, że dostałem takie określenie fromme Eugen. I to określenie fromme Eugen to jest pobożny Eugeniusz. No. Że przetrwało przy mnie prawie do końca obozu i o tym opowiadałem. W obozie, no, chcąc pomóc, trzeba było coś działać, chcąc pomóc innym. Pracując w roku 1941 w tym SS-rewirze, poznałem znowu kolejną osobę, Niemkę, a właściwie Austriaczkę, która mogę dziś nawet określić, że była jakimś aniołem dobroci, ta kobieta. Ona zgłosiła się, ona pracowała w szpitalu na Śląsku i tam do tego szpitala na Śląsku trafił więzień zwolniony z obozu. No naturalnie ci więźniowie zwolnieni z obozu nie mogli opowiadać tego, co w obozie się działo, bo każdy miał powiedziane, że wróci z powrotem do obozu. Ale on w gorączce opowiadał. To wszystko, powtarzały się jego przeżycia i ona się dowiedziała, co się w tym obozie dzieje i chciała się naocznie przekonać, co to jest, co się w tym obozie dzieje. Nazywała się Maria Stromberger.
pochodziła z Austrii, tu z Tyrolu. I SS rzeczywiście zgodziło się, żeby ona przeszła tam do szpitala tego dla wojska niemieckiego i w tym SS rewirze pracowała. No, pracując w SS rewirze siłą faktu spotykała się z nami więźniami. No i właśnie w czasie jednej z rozmów no, chciała się przekonać, czy to, co mówią o obozie, czy jest prawda. I ja ją zaprowadziłem na strych, na poddasze, na strych. Odsunąłem dachówkę i z góry, z tego bloku pokazywałem jej te maszerujących więźniów do pracy i wracających z pracy, ale też jeden przypadek taki, to był rok, ja wiem, no lato, jesień 1941 roku, przywieźli do krematorium transport żydowski. Później się o tym dowiedziałem. I w tym transporcie znajdowały się kobiety, matki z dziećmi i w zasadzie no, coś 2-3 starców wiedzieliśmy, że w krematorium odbywa się gazowanie. Ale pokazałem jej scenę, której nie zapomnę i ja do końca życia, jak SS-mani uśmiercili 2 niemowląt. Jedno niemowlę podniósł do góry i rozerwał, drugie niemowlę wsadził do worka i tym workiem o mur. No ja sam się, bo już teraz jak wspominam, to mi łzy do oczu idą, bo się człowiek wzrusza. Jak ona to zobaczyła, to zemdlała. Ja w strach. Co robić? No bo jak ona rzeczywiście dowiedzą się, że ja coś takiego zrobiłem, to i dla niej źle, i dla mnie źle. Jakoś mi się przy pomocy kolegów udało ją odratować. No i ona powiedziała, że po tym, co widziała, to będzie razem z nami przeciwko Niemcom walczyła. I rzeczywiście, pracując razem z nami, ułatwiała nam pracę, została pośrednikiem pomiędzy apteką pod Orłem, która do dziś dnia jest miejscem pamięci w Krakowie. To jest na placu Bohaterów Getta. I ona stała się takim pośrednikiem, to znaczy SS Rewir Kraków, bo jak jeździła na przepustkę Kraków i w Krakowie będąc apteka. Z tej apteki do SS Rewiru przynosiła grypsy, przynosiła szczepionki, przynosiła różne inne rzeczy niedopuszczalne i niedozwolone, a my więźniowie dostarczaliśmy do obozu. Jaka droga była? W tym czasie panował już tyfus wśród SS-manów. Z tą siostrą Marti nawiązaliśmy kontakt i dzięki niej mogliśmy nawiązać kontakt z ruchem oporów. Na czym moja rola polegała? Pracując tam w tym SS rewirze, pościel tych wszystkich po tyfusie, po tyfuśników wywożono z tego lazaretu do szpitala do Katowic, a pościel po tych SS-manach do komory dezynfekcyjnej, która znajdowała się na terenie obozu i tam były
była odbywała się dezynfekcja tej pościeli, no, tych zakażonych rzeczy. Tam w tym pracował Stasiu Zyga, 215 numer. Ten mój serdeczny przyjaciel, o którym wspominałem, z którym razem maturę zdawaliśmy, w którym siedzieliśmy w jednej celi. On przejmował ode mnie ten materiał, te grypsy, te szczepionki i z kolei tam znowu do tej komory dezynfekcyjnej przychodzili ze szpitala, znowu przynosili znowu do dezynfekcji pościel czy coś. No i przy ich pomocy przekazywaliśmy to na blok 20, na blok zakaźny, który był pewnego rodzaju takim ośrodkiem obozowego ruchu oporu. Tam pracowali z takich znanych działaczy ruchu oporu. Cyrankiewicz był tam jakiś czas Schreiberem, ale on nie był na 20, tylko na 21, na chirurgicznym, a na tym 20 był właśnie ten doktor Kładziński, był na 3. sali, na sali tyfusowej, i był profesor Fajkiel, zmarły niedawno, też nazwisko chyba dosyć znane, krakowiak. I oni naturalnie też dalszy ciąg tej akcji, tej działalności prowadzili. Dosyć powiedzieć, ja pisałem o tym, że doszło do tego, że przeniosłem między innymi części do krótkofalówki, która została zainstalowana na terenie bloku 20, na tego bloku zakaźnego, i dzięki tej instalacji nawiązano kontakt z partyzancką radiostacją Wisła, która przekazywała wiadomości aż do Londynu. Także informacje o obozie. Doktor Kłodziński, to jest to już udowodnione, nawet są jego grypsy, te, które pisał, znalazły się i w którymś z tych zeszytów oświęcimskich są publikowane. On miał pseudonim Stakło, ale on nie podpisywał, tylko podpisywał Rot, a Rot to był Cyrankiewicz. Cyrankiewicz, nawiasem mówiąc, nic wspólnego z tym nie miał. On był tylko, nastawiał głowę, to fakt, ale całą tą robotę Stasiu Kłodziński. Natomiast Cyrankiewicz, on kierował tą międzynarodówką. Tam było kilku Austriaków, no, między innymi to, co spamiętałem, to był Hermann Langbein. On był uczestnikiem tej komunistycznej, tej jakiejś tam niemieckiej, w czasie walk w Hiszpanii był też osadzony i przywieziony do. Ale ten Hermann Langbein okazał się bardzo wartościowym człowiekiem. Też więzień. I z nim się, z tym Hermannem Langbeinem, podobnie zresztą jak z tą Marią Stromberger, spotkałem się w obozie właśnie przy naszej działalności. Przede wszystkim zadaniem naszym, tej organizacji, było pokazanie, co się dzieje w obozie, było poinformowanie Zachodu o tym obozie, i doszło do tego, że Anglicy też przez radio poinformowali świat, że wiedzą, co się w Oświęcimie dzieje,
i wiedzą, że musi za to spotkać tych winowajców kara. Już taka wiadomość, już w trosku tych SS-manów, tych katów, można powiedzieć, już ich trosku zdetonowała. To było jedno. Druga sprawa to organizacja lekarstw, w których było beznadziejnie. Właśnie ta organizacja lekarstw dzięki tym szczepionkom Bujwida, czy Weigla i Bujwida, przynoszonych właśnie z apteki krakowskiej, ale to była tylko ale główna droga przerzutu tych lekarstw. Bo w Krakowie tam dosyć dobrze była rozwinięta ta organizacja. I dzięki temu obóz otrzymywał, chorzy w szpitalu otrzymywali i szczepionki, i takie leki, których niestety można było zdobyć tylko okradając aptekę SS. A w naszym komandzie również w tym samym budynku też była apteka SS. Też mieszkał Obersturmführer Storch, też aptekarz SS-man, który tą apteką kierował, i pracowało dwóch naszych chłopców. Jeden to był Józek Maroń, Ślązak. Jego rozstrzelali w 1941 roku, bo przyszedł na niego wyrok z Gestapo. I później przyszedł doktor Jan Sikorski, on doktorem później został, doktorat tego w farmacji. I on jako więzień tam w tej aptece pracował, te wszystkie leki, te preparaty różne tam przechowywali i tak dalej. No więc kradło się po prostu te niektóre leki takie, które można było, jak z butli się odlało, zresztą jak się brało do SS rewiru dla SS-manów, to i tam się trosku znalazło dla innych. Dość na tym, że to była znowu inna forma pomocy więźniom. A najważniejsze, tak mnie się wydaje, i zresztą później też do tego doszliśmy, już po wyzwoleniu, że sam fakt, że Zachód wie, że nie jesteśmy odizolowani, i sam fakt, że są ludzie, którzy starają się o pomoc, i że są ludzie wśród Niemców nawet, wśród tych, których na ogół uważano za niepewnych, prawda, że jednak to. I co jeszcze zauważyłem? W rozmowie z Niemcami, ci Niemcy byli okrutni, jeżeli widzieli się z innymi Niemcami, ale jeżeli byli sam na sam z więźniem, zaczęli się wywnętrzać. Ja miałem taką rozmowę, był lekarz, doktor Blaszke się nazywał, on gdzieś tutaj z Sudetów pochodził. Miał grzechy na pewno, bo brał udział w selekcji więźniów, ale też jakieś cechy ludzkie u niego odkryłem. I też tak pewnego razu po pijanemu trochę. Mówi Eugen, wiem, że jesteś polskim patriotą, ale gdybyś ty spotkał mnie na wojnie jako żołnierza, ty żołnierz, ja żołnierz, gdybyśmy się przeciwko sobie spotkali i gdybym ja chciał ciebie zabić, co byś zrobił? Mówił, bez namysłu bym zastrzelił. Poklepał mnie, mówi, to mi się podoba. To jest taki jeden z przykładów. Może to jest drobiazg,
ale w sumie z tych drobiazgów składa się to ludzkie życie. No, niestety ja tą moją pracę odpokutowałem. Musiałem odpokutować, ale znowu ta opiekuńcza ręka Matki Boskiej nade mną czuwała. W 1942 roku doszło do wsypy. To znaczy nie tej organizacji, która działała przy szpitalu, tylko na zewnątrz działała organizacja wojskowa i ja byłem w jednej z trójek w ramach tej organizacji wojskowej. No i jak to bywa, wsypa, dostał się jeden czy drugi do bunkra, dostał w tyłek porządnie, czy w najlepszym wypadku, ale został skatowany, tak że wyciągli od niego dalsze informacje. No i doszło do wsypy. I również okazało się, że i mnie ktoś wsypał. Tylko znowu szczęście. W tej trójce, co byłem, tak się składało, widocznie lepiej tym kolegom było mówić do mnie Heniek, a nie Geniek. I tylko tyle wiedzieli, że jestem z pierwszego transportu. To była cała ich informacja, powiedzieli, że tyle wiedzą. Możliwe, że i więcej nie wiedzieli, bośmy się za wiele nie zwierzali, spotykając się, bo taka była zasada konspiracji. W każdym razie oddział polityczny dostał taką informację i jeszcze na którym bloku? No to na 25 bloku. Na tym bloku 25 tych więźniów z pierwszego transportu było 3, maksimum 4. No to wyłuskać tych, jak się chciało, to się mogło. Heniek nie, takiego nie ma. A z pierwszego transportu, to jeszcze nic wspólnego z tymi, ale był Genek, Eugeniusz, Genek. A to może. No to co z nim jest? Owszem, był, ale zachorował. Rzeczywiście, ja zachorowałem wtedy. To było w lecie, bodajże w czerwcu. Pierwsza rocznica mojego pobytu w obozie. Dowiedziałem się, że wśród więźniów został przywieziony między innymi ojciec Kolbe, a to nazwisko już wspominałem przedtem, znane mi było z tego, że czytałem Rycerza Niepokalanej, i wiedziałem, że on był redaktorem tego życia i chciałem się z tym człowiekiem spotkać. A poza tym dowiedziałem się od kogoś, że on spowiada też. Że naturalnie pokryjomu, czy udziela pomocy duszpasterskiej, tak to nazwijmy. I ja też postanowiłem spotkać się z nim. To nie trwało długo, ale to był o tyle pamiętny dla mnie dzień, że wieszano 12 tych więźniów na placu apelowym, który bardzo, zresztą wszystkich znałem dobrze, który bardzo mnie wstrząsnął. Po prostu zaczynałem tracić wiarę w Boga. Zaczynałem pytać siebie, jak to jest, gdzie jest ten Bóg, jak może patrzeć na to wszystko. Wie pani, przy tym takie załamanie u mnie nastąpiło. Dlatego
szukałem koniecznie duchowej pomocy. Wprawdzie no, miałem jeszcze kontakty z innymi, ale tu chodziło o taką właśnie duchową pomoc. I spotkałem się z nim. Zobaczyłem rzeczywiście wychudłą postać prawdziwego muzułmanina. Wycieńczony, ale w oczach jego błyszczało coś takiego, no trudno to nazwać chęcią życia, no coś nieziemskiego, no tak bym to określił. No i spowodowało to jeszcze większy wzrost, no zwiększenie zaufania. Coraz bardziej zacząłem jakoś ufać w to wszystko. Opowiedziałem mu o swoim życiu. Może nie tak jak dzisiaj, ale między innymi o tym śnie moim. I właśnie też zadałem pytania. To pierwsze, gdzie jest Bóg, jak może być? I drugi, jak można uwierzyć w słowa Ojcze nasz, że należy również naszych nieprzyjaciół miłować? Prawda? I on mi powiedział, no synu czy bracie, no nieistotne, no jesteś czcicielem Matki Boskiej i to ciebie trzyma przy duchu. Widzę, że chcesz, że szukasz czegoś, że szukasz prawdy. To, co mówisz, że Boga nie ma, Bóg jest, tylko ludzie są źli. Ludzie są źli. I no co robić? No powiedział, jedyna rzecz, nie wolno nam nienawidzieć. To pamiętam te słowa, nienawiść powoduje nienawiść. Depcze wszystkie pozytywne wartości u człowieka. Powoduje z kolei nienawiść i powstaje spirala. Ty mnie, ja ciebie, ty mnie, ja ciebie. Dlatego dobre są słowa modlitwy, że należy miłować naszych nieprzyjaciół. To było takie bardzo króciutkie, znaczy może może i więcej było tego naszego opowiadania, ale te słowa zapamiętałem i te słowa po wyjściu z obozu starałem się przekazywać. Starałem się w moim życiu to kontynuować i realizować. Spotkałem wielu Żydów, więc przede wszystkim tych Żydów tarnowskich, no ale ja zostałem wkrótce odizolowani. Oni zostali no po prostu zamordowani, względnie zginęli w ciężkich warunkach. Spotkałem wielu tych Żydów, i to nie polskich, spotkałem Żydów zagranicznych. No między innymi, co dużo mówić, spotkałem, i to przeważnie pracując w ruchu oporu, no miałem kontakt z komunistami austriackimi, z komunistami niemieckimi. No i tam jeden Rosjanin tylko był w tym, z którym się też stykałem. Ale mówię o Żydach. No, Hermann Langbein to jeden z tych działaczy austriackich, to był Żyd. Oprócz tego Leon Leiser, spotkałem się z nim na Bunie, on był Schreiberem. Też Żyd, później był członkiem Komitetu Centralnego w Polsce jako Leon Stasiak, nazwisko chyba dosyć znane. I właściwie dzięki niemu udało mi się
w 1965 roku zorganizować pierwszy zjazd więźniów pierwszego transportu w Tarnowie. Oprócz tego też na Bunie też poznałem drugiego Żyda. On był profesorem, Berlińczyk, profesorem Uniwersytetu chyba Plancka. Nazywał się Stefan Heimann. On był później ambasadorem NRD w Polsce jakiś czas, tak. No to z nim też. Poznałem wielu Żydów lekarzy, bo pracując w szpitalu, tam lekarze pracowali. No, nazwiska: doktor Kłęka, Żyd grecki, członek Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Znaczy Światowego tego Czerwonego Krzyża. Później doktor Imre Holi, Węgier, lekarz chorób skórnych. Ja pracowałem później na Bunie na oddziale skórnym. No później też Fleger, Żyd niemiecki, Maneli. No, poznałem czeskich Żydów na Bunie, to już było Alfreda Ehrlicha, czeski Żyd, z którym prowadziłem do jego śmierci kontakty. No, doktor Drochocki, polski Żyd z Belgii. Też z nim byłem w ścisłym kontakcie. To wszyscy byli ludzie, którzy rzeczywiście zasługiwali na powiedzmy na zaufanie i jakieś, darzyłem ich wszystkich estymą za ich olbrzymi zasób wiadomości i poświęcenie dla tych. No, był taki doktor Lewi, to był też profesor Sorbony, też lekarz. No to wielu. Także ja, jeżeli chodzi o Żydów i teraz jeżeli słyszę, to jak już poruszyliśmy ten temat, jeżeli słyszę o tych sprawach wtrącania się, uważam, że to jest nic wspólnego, ci Żydzi nie mają z Żydami, którzy byli w obozie. Nic wspólnego. To jest polityka. To jest polityka, to jest działalność polityka inspirowana przez Żydów amerykańskich, którzy stanowią bazę kapitału amerykańskiego i bazę kapitału światowego. I to są działacze polityczni. Może tam są między innymi fundamentaliści żydowscy, ale to fundamentalizm żydowski to jest jakaś tam niewielka sprawa, w tym ogólnożydowski. W szpitalu stwierdzono u mnie tyfus brzuszny, mówiłem już, gdzie się zaraziłem. Ten tyfus bardzo ciężko przechorowałem. 5 tygodni w gorączce, w granicach 40 stopni cały czas. Typowy obraz kliniczny tyfusu brzusznego. I w 5. tygodniu choroby Stasiu Zyga, o którym wspominałem, mój przyjaciel, równocześnie zachorował ze mną. I leżeliśmy jak łóżka 3-piętrowe, Stasiu na dole, ja na 1. piętrze. I Stasiu w 5. tygodniu pobytu w szpitalu wynieśli. I pamiętam słowa właśnie doktora Kłodzińskiego i Fajkla. No mówili, no zaznali nas jako przyjaciół. No, jednego przyjaciela wynieśli rano, a drugiego wyniosą wieczorem. To znaczy już wiedzieli, ja byłem, no właściwie już, to był kryzys w chorobie, to był okres kryzysu.
Także liczyli się, że lada godzina ja się też skończę. I te słowa mi utkwiły w pamięci, będąc w tym stanie półtym. Powiem tylko tyle, że po przejściu tej choroby, ja potem jeszcze komplikacje różne miałem. Miałem różne komplikacje, ważyłem 36 kilo. No to można sobie wyobrazić, w dniu aresztowania, a właściwie pobór do wojska, no to 76 ważyłem, a tam w obozie, to tam mniej więcej taki się utrzymywała waga. I znowu tutaj obraz, znowu ręka Matki Boskiej. Okazuje się, że ten Boger z oddziału politycznego zaczął mnie szukać. I w końcu doszedł do tego, że jestem na bloku 20. I na bloku 20 SS-mani mieli wstępu. Dlatego wezwał Schreibera, a Schreiberem był mój przyjaciel, zresztą też uczestnik obozowego ruchu oporu, Stasiu Głowa. Już nie żyje, z Krakowa też. I ten Stasiu Głowa zrobił przekręt. W książce chorych napisał, że zmarłem. No i tak jak ten zażądał Boger książki chorych, przyniósł, mówi, był taki, ale zmarł 24 grudnia 1942 roku. Po tej chorobie, po tyfusie przeszedłem jeszcze zapalenie górczołów przyusznych, operacja, róża przyranna, zatrucie prontozilem, artrety wzrostów mostkowych, ale cały szereg innych. I dopiero się okazało, że to był ząb, usunięciu zęba, dopiero wyprostowali to wszystko. I na koniec tego wszystkiego jeszcze zaczęli na mnie eksperymentować i złapałem eksperymentalny tyfus plamisty. I znowu jeszcze 2 tygodnie. W zasadzie te eksperymenty były prowadzone na bloku 10. Gro eksperymentów dokonywano na kobietach i na Żydach i Żydówkach, ale również firma Bayer prowadziła w obozie badania nad preparatami określonymi symbolem B1034 i później drugi to był periston, to był koloidalny roztwór jakichś tam soli tych różnych i przy pomocy tego wlewki to miało pomagać. Ja byłem leczony niby, no, znaczy po zakażeniu mnie, podejrzewam, że zostałem wszewicą zakażony. No bo poprzez wesz nabawiłem się tego tyfusu plamistego. Ale przeszedłem stosunkowo lekko ten tyfus i właśnie podawano mi ten preparat B1034, coś tak straszliwie gorzkiego, że tego smaku dzisiaj nie zapomnę. Potem zmieniły się moje losy. Po tych chorobach nie chciałem i nie mogłem wyjść na obóz, dlatego że oficjalnie nie żyłem, prawda? Oficjalnie nie żyłem i gdyby mnie w obozie złapali, a to miałem znowu szczęście, bo normalnie jak więzień umierał, to ten meldung, znaczy zawiadomienie o śmierci, meldunek o śmierci przekazywano do oddziału politycznego i raczej właściwie do Schreibstube tej głównej i tam skreślano z listy chorych tych więźniów. A mnie, znaczy tylko się ograniczyło do tego, że on wpisał do tej książki chorych. On mi powiedział o tym, Gienek,
tylko żeby cię boger nie złapał. No i ja szwarcowałem, pracowałem. Już jak przyszedłem do siebie, zostałem na bloku zakaźnym flegerem, pielęgniarzem. Pielęgniarzem i nawet dobrze mi to szło. Dobrze mi to szło, dlatego że leczyłem, ja wiem, czy to hipnozą, czy to zapomniałem, jak się to nazywa. No w każdym razie dawałem chorych, bo przecież lekarstw nie było, cierpieli, męczyli się. No to dawałem placebo. To placebo to było zwykłe wapno, którego było w zasadzie w obozie dosyć. Tabletkę tego wapna dzieliłem to na 3 czy nawet 4. Mówię, wiesz co, skombinowałem tutaj świetne lekarstwo. Zażyj, za godzinę będzie dobrze. Przychodzę, rzeczywiście, mówię, panie doktorze, tak mnie nazywali. Tak mi dobrze, że to wszystko już przeszło. No. Żeby uniknąć tego bogera spotkania, w jesieni 1943 roku organizowano transport do Brna. I ja się dowiedziałem, miałem kontakt z takim doktorem Jaworskim, Czesławem. On był inwalidą, miał gruźlicę, był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego przed wojną i w czasie wojny był lekarzem naczelnym AK. W każdym razie, no to taki dosyć znana osobistość. I on leżał w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym, takim na sali rehabilitacyjnej, którą ja obsługiwałem i z nim się zgadałem. No i jemu zaproponowano wyjazd do Brna jako lekarz, znaczy w charakterze lekarza. On zgodził się, ale mówił, ja sam nie mogę chodzić, ja muszę mieć pomoc i on mnie zaproponował. Zapytał, czy ja bym chciał. No mówię, czekam na to, patrzę, żeby się wyrwać z tego, zresztą znał moją sytuację, znał to wszystko. No i zostałem zgłoszony na to, na wyjazd i gdzieś z początkiem października 1943 roku wyjechałem do Brna. W tym Brnie znowu też miałem szczęście i też to bym określił z jednej strony szczęście, z drugiej strony ręka Matki Boskiej. Też spotkałem dobrych ludzi. Tam wywieziono głównie rzemieślników. Ja nie byłem żadnym rzemieślnikiem i to rzemieślników murarzy, kaflarzy, tynkarzy, którzy wykańczali tą techniczną Akademię SS Policji. No, kierownictwo tego obozu zorientowało się, że to jako fleger, no to ja w zasadzie nie mam co robić, ja mogę tą flegerską robotę załatwiać po południu. No to w jakąś inną robotę. Okazało się, że potrzebny jest laborant. I właściwie pytali, czy są tutaj znowu ten kapo tego całego komanda, czy są między wami chemicy. No inżynierów, chemików nie było. Ja powiedziałem, no ja nie jestem jeszcze, ja jestem studentem chemii, dopiero zacząłem studiować. No ale no, trochę na tej chemii się znam, a w liceum bardzo mi się podobało, mieliśmy przedmiot towaroznawstwo z chemią. No i bardzo dobrze mi to szło, także no, byłem zorientowany. No to dobrze, okazało się, że potrzebowali tego inżyniera chemika do mycia probówek w laboratorium. Ale tam poznałem, pracowały 2 Niemki, Fräulein Schwenke, jedna i druga też. To z nimi raczej, ale zawsze mi tam jakąś kanapeczkę podsunęły czy coś, no już dodatkowe dożywianie.
No i oprócz tego było dwóch rzeczywiście tych, to nie była SS, tylko to była policji, bo to była szkoła SS i policji, ale ci w laboratorium, w tym, w którym ja byłem, tam było kilku laboratorium, ja byłem w laboratorium, w którym badano wykorzystanie odpadów dla uzyskania alkoholu etylowego. W każdym razie tam w tym Brnie nie było lekko, było ciężko, ale dzięki temu znowu jakimś tym dobrym ludziom przetrwałem. 1 maja wróciłem do obozu, wróciło większość, zostało tam kilku albo kilkunastu tylko. I poprosiłem kolegów, żeby mnie przekazali z Oświęcimia na inne komando, na Bunę. Na Bunie miałem swojego znajomego i rzeczywiście tak się stało. W międzyczasie też taka trochę dygresja rodzinna. W tym czasie został przywieziony do obozu mój brat najmłodszy, który został w listopadzie 1944 roku aresztowany i z początkiem roku 1945, nie, w 1944 przywieźli go do Oświęcimia i z Oświęcimia zaraz wywieźli dalej do Gross-Rosen i do Sachsenhausen i w Sachsenhausen zginął. Nie wrócił, zginął w kwietniu 1945 roku. Na tej Bunie przeżyłem no, właściwie do ewakuacji. Znowu ten Lagereltestem był dr Budziaszek, którego poznałem w Oświęcimie Głównym jeszcze, jak tam leżałem jako fleger. On po prostu zgłosił zapotrzebowanie na fachowca flegera, a tam w tym czasie na Bunie już większość to było Żydów. Na 10 000 to było Polaków nie więcej jak 300 i tych 300 nawet Polaków stopniowo wywozili do innych obozów. No ja nie chciałem dać się wywieźć do innego obozu, nawet do tego stopnia, że jakiś tam zastrzyk dostałem, który wywołał gorączkę, znaczy ten doktor Budziaszek. No i dzięki temu no, chorych nie będą wysyłać. Także no, dosłownie jednym chyba z niewielu, którzy do dnia ewakuacji zostali w obozie, ale byli Żydzi. Więc tam byłem do końca i w połowie stycznia, 17 dokładnie stycznia 1945 roku, ewakuacja obozu. Zimno, na pieszo w kierunku Gliwic. Pierwszą noc spędziliśmy w Mikołowie, w zburzonej cegielni, właściwie pod gołym niebem, bo dachu nie było, tam tylko jakaś taka wiata przykrycie tej cegielni, garść słomy na dnie i w tej słomie, no to tak przetrwaliśmy. Później w następnym dniu kierunek na Gliwice. Po drodze co kawałek ludzie umierali. Padali albo na drodze. Wynosili ich na skarpę, na bok drogi do rowu, a SS-man popatrzył, widział, że jeszcze żyje, no to zastrzelił. Nikt nie mógł żywy, co nie był w stanie iść dalej, pozostać przy życiu. I tak doszedłem, pod wieczór już doszliśmy pod Lasy Żorskie i widzę, co się dzieje, że siły tracę, że nie chciałbym podzielić los tych wszystkich, którzy padli przede mną. Miałem 2 koce.
bo każdy z nas, kto był ewakuowany, dostał po 2 koce. Zrobiłem z jednego koca, przede wszystkim poprosiłem SS-mana, który konwojował, a setkami nas prowadzili. Na początku i na końcu setki po jednym, po 2 SS-manów, a oprócz tego wzdłuż całej kolumny było nas około 10 000. Przejeżdżał na motocyklu SS-man jeszcze i kontrolował to wszystko. Poprosiłem tego konwojującego, żeby pozwolił mi wyjść na stronę, zgodził się. Szczęście znowu miałem, bo w tym czasie, kiedy przejechała drugą stroną jezdni kolumna czołgów i aut pancernych niemieckich. Wykorzystałem, że to się dzieje, i drugą stroną jezdni ewakuowali ludność cywilną niemiecką, czy Volksdeutschów, Niemców. Zrobiłem z jednego koca chustę na głowę, z drugiego koca spódnicę. Znalazłem jakiś kijek i taka stara babuszka zgarbiona, zmieszałem się z tą ludnością cywilną. Widzę, że się za mną nic nie ogląda, pomalutku widzę, idzie w prawo droga w las. No to skręciłem i dalej jako ktoś mieszkaniec. Jak tylko odszedłem od tej drogi, nie wiem skąd się we mnie siły wzięły, po prostu biegłem tą drogą, że gdzieś jak najdalej od drogi. I doszedłem do skraju lasu. Schowałem się w krzakach, czekam co będzie, rozglądam się, nie znam w ogóle terenu, nie znam co się dzieje. Słyszę jakieś chrzęszczenie chrustu, jakieś kroki, ktoś się zbliża. Patrzę, też w pasiaku jak ja. No to wiadomo, patrzę, Józef Klimczok, znałem się z nim. Mówi, Gienek, też uciekłem tak jak ty. Mam tutaj dziewczynę niedaleko, z wioska Gierałtowice. Mówię, znam te okolice, on z Bielska pochodził, znam te okolice, bo tutaj przychodziłem do tej dziewczyny swojej, no i ja cię tam zaprowadzę. I rzeczywiście poszliśmy na skraju wioski, też trzeba uważać, co się dzieje, ale słyszę głos kobiety, stary, przynieś tam wodę po polsku. To był teren właściwie przygraniczny, ale już należał do Rzeszy, już stamtąd powysiedlali. No słyszę, że po polsku mówią, wszedłem do domu, to była rodzina Kruszynów. On był więźniem, on był górnikiem w Knurowie, w kopalni Knurów pracował. No przedstawiliśmy naszą sytuację, że jesteśmy z tego. No mówi, kochani, jeść wam damy, ale przenocować was nie możemy, dlatego, bo chodzą ci staruszki, te Niemcy tacy, jak się to się nazywało, zapomniałem już w tej chwili nazwy. No i jakby was znaleźli, no to i z nami koniec. Nie, mówię, ja w żadnym wypadku nie. Mówię, wiecie co, tu jest stóg siana, nasz stóg, córka was tam zaprowadzi. W tym stogu siana jakoś musicie przeczekać. Tu czuć, że już wojna lada dzień się skończy. No i rzeczywiście w tym stogu siana żeśmy przesiedzieli przez tydzień. Ta córka tych Kruszynów przynosiła nam w nocy coś do jedzenia i doczekaliśmy się wkroczenia wojsk radzieckich. Ta strzelanina jeszcze w międzyczasie. No i okazało się, że w tym domu Kruszynów na podwórku, a to było na skraju lasu, czołg rosyjski i ten czołg ostrzeliwał oddziały SS, które w lesie, gdzieś w odległości, 100-200 metrów, trudno w tej chwili określić,
Tam się te oddziały z tego schowały i próbowały jeszcze tą wioskę odbić, tam ci ostrzeliwali. No ale ja skulony siedziałem tam razem z tymi i znowu szczęście, bo tak, zaczęli ostrzeliwać te Niemcy, tym pancerfaustami czy czymś te czołgi i w czasie ostrzeliwania jeden z pocisków trafił w dom i proszę sobie wyobrazić, ja tutaj siedzę tak jak w tej chwili jestem, na takiej ławie i w tym ledwo wstałem, zrobiłem krok czy 2 kroki w lewo, żeby nogi rozprostować. W tym miejscu, gdzie siedziałem, akurat pocisk trafił. No gdybym tam został 2-3 sekundy po mnie, nie ręka boska, no to jak inaczej tłumaczyć? Następny. Znowu ta gospodyni mówi, wie pan co, zapomniałem z okna, nie wiem czy to było przedtem czy potem, na górze, no, czy jest okno zamknięte, jak tak strzelają, to może to jeszcze te szyby powybijać. Mówię, trzeba byłoby tam nikt nie mieszkał, trzeba byłoby okno otworzyć. No to ja, młody chłopak, no to chętnie poszedłem otwierać, świst znowu jakiegoś odprysk jakiegoś pocisku na wysokości oczu. Ledwo usunął głowę w tą framugę. No znowu, no, czy jest opieka boska. I tak, proszę państwa, przeszedłem to wszystko. Tam mnie utrzymywano dosyć długo, a jeszcze jeden, trzeci, kolejny tam w tych Gierałtowicach. Przywieźli chorego, do tego mieszkania przywieźli chorego żołnierza sowieckiego. No więc ja go, ponieważ pracowałem w szpitalu, dali nam do chlebaka też taki, no, znaczy materiały opatrunkowe, tam tą zasypkę i tak dalej. Ja miałem to wszystko. Przywieźli tego żołnierza, leży, jęczy. Te sanitariuszki są na polu, na zewnątrz, bo tam walki bez przerwy trwały. Opatrzyłem tego więźnia, przychodzi jakiś tam kombat, pyta, to ty wracz? Nie wiedziałem, co to znaczy, on bieda, no to dawaj. No i tego, zaciągli mnie, bo zginęła jedna z sanitariuszek. No i z drugą sanitariuszką, żebym poszedł zbierać rannych z pola bitwy. No to znosiłem tych rannych, ale sobie myślę, co to jest? No, tyle czasu przeżyłem obóz i mam tutaj w ostatniej chwili zniknąć. Znowu przywieźli żołnierza rannego, nie pamiętam czy ja, czy ktoś inny przyniósł, z wnętrznościami na wierzchu. No mówi, tutaj ja już nic nie poradzę, do szpitala. No ale jak go odstawić? Ja mówię, wiecie co? Jest taki sposób. Położymy go z przodu na czołgu, ja będę na czołgu siedział i ktoś drugi, będziemy podtrzymywać go i do lazaretu, który był, ja wiem, 1 kilometr czy 2 w tej wiosce Gierałtowice. I rzeczywiście razem z tym żołnierzem rannym do tego lazaretu odstawiliśmy tego żołnierza. No i już mnie puścili wolno, później Rosjanie już zaczęli to już plądrować, to wszystko, to już, no jak Rosjanie, no. I w każdym razie zostałem wyratowany. Byłem tam w tej wiosce jeszcze kilka dni. No bardzo, bardzo dużo serca wśród tych ludzi z tej wioscy, nie tylko tych Kruszynów, którzy no, się mną opiekowali, ale również tam ze strony, to nie wiem, czy to wójt, czy sołtys, już tam jakieś nowe władze powstały na tej wiosce.
wyposażyli mnie, dali mi rower, dali mi płaszcz cywilny, chcieli mi ubranie dać, ale ja powiedziałem, wiecie co, ja będę bezpieczniejszy, bo ani dowodów, ani nic nie mam, będę bezpieczniejszy, jak będę ten pasiak miał na sobie. No i rzeczywiście tym rowerem pojechałem w stronę Oświęcimia, bo w Oświęcimiu zostały moje ubranie. Jeszcze myślę, może akurat będzie. Do tego Oświęcimia dotarłem, przed Oświęcimiem Ruscy zabrali mi rower, powiedzieli, nam się na Berlin spieszy, dawaj velociped, no, oddałem ten rower. No i w Oświęcimiu okazało się, że już tam tych ciuchów moich, że już tam nic nie ma, no to znowu szukałem możliwości powrotu, bo mnie tak ciągło do tego domu. No i trochę na piechotę, trochę z ruskimi, aż do samego Tarnowa dojechał. No autostopem można powiedzieć, no i spotkałem się z rodziną. No. Na tym można byłoby moje obozowe dzieje zakończyć. Dlaczego po wyjściu z obozu starałem się robić to, co robiłem? Przede wszystkim dlatego, żeby jakoś zebrać do kupy tych wszystkich, którzy przeżyli, to jest raz. Poza tym, żeby starać się jakoś wspólnymi siłami zapewnić nam przyszłość. I kolei przekazać młodzieży, przede wszystkim młodzieży, przekazać młodszemu pokoleniu nasze doświadczenia przykre i ciężkie, po to, żeby to, co myśmy przeżyli, żeby następne pokolenia nie musiały przeżywać. Poza tym chciałem też przekazać słowa ojca Kolbego, które są na pewno charakterystyczne, że nie wolno nam nienawidzieć. Trzeba skończyć z nienawiścią. Że tam, gdzie jest nienawiść, tam jest zło, tam jest niewola. Tak określił prowadzi. Dlatego, że źródłem wolności i lepszej przyszłości to jest właśnie zgoda pomiędzy ludźmi. Nie tylko, najpierw w najmniejszych komórkach, w miarę od tego, jak to coraz bardziej się rozszerza w coraz większych komórkach, aż dojdzie do pokoju na całym świecie. I moja korespondencja, którą do ostatniej chwili mego życia będę chciał prowadzić i z kolegami tymi, którzy przeżyli, i z znajomymi, przyjaciółmi, nawet przyjaciółmi. Mam wśród Niemców, mam kilka osób, których mogę nazwać przyjaciółmi, którzy są gotowi dla mnie wszystko zrobić i którzy twierdzą, że się ode mnie dużo nauczyli. Czyli można powiedzieć, że to chciałbym, żeby to promieniowało jak najszerzej. Zakończę słowami Asnyka, które lubiałem powtarzać w spotkaniu z młodzieżami. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, a wy winniście im cześć.